Cześć. Dzisiaj, jak obiecałem, pogadamy o pieniądzach, jakie są w Wielkiej Brytanii, jeśli ktoś choruje na chorobę nowotworową. Opowiem Wam o mojej aktualnej sytuacji materialnej, jakie są opcje i możliwości w Wielkiej Brytanii. Tak więc zaczynajmy. Od końca września 2024 roku jestem na zwolnieniu lekarskim ze względu na chorobę nowotworową. 16 października zarejestrowałem się na tak zwany Universal Credit. Jest to coś w rodzaju polskiego chorobowego wypłacanego przez państwo. To w takim dużym uproszczeniu mówię, bo kiedyś tych zasiłków w Wielkiej Brytanii było bardzo dużo. W tej chwili jest tak faktycznie jeden taki główny i on się właśnie nazywa Universal Credit. Jeśli ktoś zarabia mało pieniędzy albo w ogóle nie ma pieniędzy, a przepracował ostatnie 2 lata legalnie w Wielkiej Brytanii, to może się starać o tego typu świadczenie. Więc w październiku ja złożyłem wniosek. Pierwsze świadczenie otrzymałem 16 listopada. Wyświetlam to właśnie na ekranie. No i tak jak widać, tak, 16 listopada otrzymałem 224 funty, 16 grudnia 171 funtów, w styczniu nie otrzymałem nic, w lutym 78, a teraz w marcu 356 funtów tam z małym hakiem. Prócz tego otrzymywałem pieniądze od pracodawcy przez pół roku. Wypłacano mi część należnego wynagrodzenia i po tym czasie pracodawca przestaje wypłacać mi jakiekolwiek pieniądze. Na początku przez pierwsze 3 miesiące to było w okolicach 500 funtów, później było 350 funtów. W tej chwili nie mam wypłacanego żadnego wynagrodzenia od mojego pracodawcy. Prócz Universal Credit i pieniądze od pracodawcy przysługuje mi tak zwane Personal Independence Payments. Ja w październiku już złożyłem wniosek o te świadczenia i do tej pory sprawa u nich utknęła w miejscu. W styczniu dzwoniłem, aby dowiedzieć się, co tam się działo, co tam się zmieniło, ruszyło i okazało się, że gdzieś to się w szufladzie im zapodziało. Ten wniosek ruszył i w lutym otrzymałem SMS-a, że w ciągu 8 tygodni oni to rozpatrzą. Zobaczymy. W każdym bądź razie z tej instytucji nie mam żadnych dodatkowych pieniędzy. Kolejne świadczenie, które mi przysługuje, to jest tak zwane UC50, wypłacane przez Universal Credit. Jeśli jestem długotrwale chory i niezdolny do jakiejkolwiek pracy, co oczywiście, mając chorobę nowotworową, nie jestem w stanie pracować, nawet jakbym chciał. Otrzymałem taki specjalny formularz do wypełnienia, właściwie to była taka książka, to było chyba z 50 stron. Natomiast wypełniało się to tak dosyć sprawnie. Jedna strona była do wypełnienia przez lekarza. Zaniosłem to do mojego lekarza przychodni, czyli tak zwanego lekarza pierwszego kontaktu. No i to tam również utknęło. Jest już to tam 7 tygodni. Najpierw stwierdzono, że tą jedną stronę będą wypełniać pomiędzy 4 a 6 tygodni. Jak dzwoniłem tam tydzień temu, stwierdzono, że oni potrzebują 8 tygodni na to, aby wypełnić jedną kartkę. Więc również sprawa utknęła, mam nadzieję, że już niedługo ruszy. Pieniędzy praktycznie nie mam, prócz tych 300 funtów i tego, co uda mi się sprzedać z mojego osobistego, że tak powiem, majątku. Co po niektórzy wiedzą, ja się tam interesuję dosyć mocno starymi komputerami, jakimiś tam rzeczami z przeszłości, mam trochę tych gratów. Był to tak zwany zamrożony kapitał, więc co mogę sprzedaję po kolei. Na jedzenie jakoś udaje mi się tam uzbierać i przeżyć, ale wszystkie inne opłaty, w tym czynsz, płaci moja żona, bo nie mam z czego jej dać. Czynszu mamy 1350 funtów na miesiąc, co daje w złotówkach około 6750 zł. To jest sam czynsz. Do tego dochodzą opłaty za prąd, gaz, wodę i tak zwany council tax. Jest to taki specjalny podatek w Wielkiej Brytanii, który jest właściwie zestawem takich podatków, których pokrywa się utrzymanie policji, utrzymanie dróg, sprzątania, czystości, całej administracji. No i ten podatek wynosi mniej więcej co miesiąc w okolicach 180 funtów. Niecałe 900 zł, coś około tego. Jest tych opłat sporo, a ja odkąd nie pracuję, nie bardzo jestem w stanie żonie pomóc. Były już takie sytuacje, że nie mieliśmy jedzenia i zwróciłem się do takiej fundacji brytyjskiej. Nazywa się ona Citizen Advice i od nich otrzymałem voucher
na żywność. Otrzymaliśmy bardzo dużo jedzenia, to na całą rodzinę, 3 osoby, czyli ja, moja żona oraz pasierbica. Ciężko to było dostarczyć do domu. Głównie to były konserwy, jakieś tam zupy w puszce, ale było też pieczywo, ser, szynka, no mnóstwo takich naprawdę podstawowych rzeczy. Otrzymaliśmy to za darmo, za co jestem niesamowicie wdzięczny. To była taka naprawdę ogromna pomoc. Możemy z tego skorzystać 3 razy w ciągu pół roku, więc na razie z tego nie korzystamy drugi raz. Jeśli będzie taka naprawdę ogromna potrzeba, to jesteśmy w stanie, ja jestem w stanie właściwie wziąć, zadzwonić, poprosić kolejny raz o wsparcie. Wtedy, kiedy myśmy to otrzymali, naprawdę było ciężko. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć jedzenia w XXI wieku. Katastrofa. Dlatego naprawdę chcę jak najszybciej wyzdrowieć, jak najszybciej chcę wrócić do pracy, odkuć się finansowo, i wrócić do takiego normalnego, zwykłego życia, jakie miałem do tej pory. Może nie przesadnie bogatego, nie w jakimś luksusie, ale takiego życia, w którym nic mi nie brakowało i na większość moich takich potrzeb czy hobby nawet mogłem sobie pozwolić. Normalnie było mnie na to stać, więc muszę przetrwać, wykonać te wszystkie cykle chemioterapii i usłyszeć od lekarza pozytywną wiadomość o pełnym wyzdrowieniu. Jeszcze Wam chciałem powiedzieć o efektach ubocznych, bo cały czas mnie trapią te infekcje. Siedzę w czapce, bo całą głowę mam dosłownie obsypaną pryszczami, ale takimi naprawdę, jakaś masakra. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest możliwe. Mam taki specjalny płyn do mycia głowy, do dezynfekcji. Myję płucze, pomaga, schodzi, po czym się pojawia wszystko na nowo. I męczą mnie tutaj też te infekcje. Afty w buzi, mam płyn na to, pomaga, pojawiają się nowe i jeszcze mi powyskakiwały zajady. Nie będę Wam tego z bliska pokazywał, bo to nic przyjemnego do oglądania. W każdym bądź razie, nie chorujcie na raka, to jest kiepski pomysł. Złe wyjście, zła opcja. Całe szczęście mamy tą współczesną medycynę, która w wielu wypadkach jest w stanie pomóc. Oby tak było w moim przypadku. Na sam koniec, tak jak w poprzednich filmach, chciałbym Was poprosić w miarę możliwości o wsparcie finansowe. W opisie do tego filmu macie linka do Buy Coffee, Coffee2 oraz do mojego Blika. Jeśli ktoś chce, jest w stanie wysłać mi jakiekolwiek pieniądze, bardzo uprzejmie dziękuję. Jeśli ktoś nie jest w stanie mi pomóc, bo jest na przykład w mojej sytuacji i też nie ma pieniędzy, ja to oczywiście rozumiem, można mnie wesprzeć, mów poprawnie po polsku, w postaci obejrzenia jakiegokolwiek z moich filmów. To jest najważniejsze dla algorytmu YouTube'a. Nie suby, nie łapki w górę, nie komentarze. YouTube nie rozlicza z tego, jak moi widzowie oglądają moje filmy. To jest najważniejsze. Obejrzyjcie jakikolwiek film w całości, super. Bardzo mocno dziękuję. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, to jest 18 marca 2025, mam po południu wizytę u hematologa, więc będzie kolejny film, w którym tam zrelacjonuję, jak mi poszło. Poproszę też o wyniki badań mojej krwi, bo jestem bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że nie zapomnę, tak jak ostatnio. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda, jak to się odbywa, jak przebiega leczenie. Trzymamy kciuki. Jako osoba bieżąca, praktykująca, modlę się sam za siebie oraz za moją rodzinę. Jeśli ktoś jest niepraktykujący, niewierzący, nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo Was lubię, bardzo Was kocham i macie prawo nie wierzyć, jeśli macie taką ochotę. To tyle, Mam nadzieję, że nie przynudzałem za dużo. Tak wygląda obecnie moja sytuacja. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I do kolejnego odcinka, w którym mam nadzieję przedstawię kolejne dobre wieści. Pamiętajcie, że rak to nie wyrok, to choroba.